Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakei, wracamy do Horizon The Frozen Wilds. Przyzwałem sobie wierzchowca i ruszamy w stronę może ostatniego zadania w DLC, najpewniej. Jakby to będzie ogólnie bardzo dziwne, się zakładając, że oczywiście zmierzamy w stronę ostatniego zadania, ponieważ tak jak mówiłem na początku tego DLC, to DLC po walce z bossem i w ogóle, powiedzmy bossem, ma bardzo duży dialog z jedną osobą i ten dialog ciągnie się cholernie długo i wiecie, to też nie jest ładna cutscenka, gdzie można się odprężyć i nie wiem, cieszyć się nią. Nie, to po prostu wiecie, dialog, gdzie od czasu do czasu macie opcje dialogowe do wyboru. Więc nawet jeśli teraz idziemy na ostatnie zadanie i wciągniemy szlak, mój wierzchowiec został mi właśnie odebrany. A gdzie jest? But where? Oh shit, jakim cudem to minąłem? Fuck. O nie. Nawet jeśli idziemy na ostatnie zadanie, to i tak zakładam, że ostatni odcinek to będzie dialog z tą jedną postacią, bo trwa on tak długo, że śmiem wątpić, by odcinek miał normalny... Oh, come on, to się nie robi. Normalny czas trwania, jeśli pokażę wam akcję i... nice. Akcję i dialog, aczkolwiek już widzę, że właśnie coś wrzuca mi... Nie. Wrzuca mi syf w tryby, albowiem widzę sidequesty, więc może nie lecimy jeszcze do końca. Zobaczymy, na czym będą one polegać. Myślę, że Szczelina to miejsce, do którego idziemy, a nie nazwa wioski. It would be my honor to speak with you. I've heard of you, Huntress. Each of the many verses of your song tells of an impossible victory. Czy to jest Liam O'Brien? The notes echo across the cut. You shouldn't believe everything you hear. That I know. My song used to echo around Banur. Umnak, the hunter of legendary machines. That's why I'm here. For another. They call it the claws beneath. Or they did when I was younger. Its defeat would have given my song a fine end. I used to travel between Banur and the Cut without stopping to sleep. But this trip, my bones ache, Huntress. But you, out hunting Aratak, leading your own Werak. If half your song is true, you are the only hunter I trust to go in my place. You want me to hunt for you? Not just for me, no. For an old friend. You want me to hunt in your place? Is that some kind of Banuk custom? Well, perhaps it should be, but no. We survive and we prevail, until we fail to do either. I confess, this is not easy for me. For any other machine, I would die as I have lived, a Banuk hunter, weapon raised. But too many good lives have been lost to the claws. Throwing my old corpse atop the pile accomplishes nothing. Better to live in a world without the claws. Podoba mi się, jak animowane jest nawietrze futerko na jego hełmie. Sounds like you've got a reputation. To be Banuk is to push your body to its limits. I found my limits higher than most. Fearsome machines needed killing, and in my youth, I found I had a talent for killing them. Even now, my name carries such weight that when the claws beneath re-emerged, the Werak came to me. Do you still have the same faith in yourself that your Werak seems to have? Perhaps I did. Before I held my bow in shaking hands. Noticed, for the first time, the spots on my knuckles. What a strange thing it is to be old. To stare backward and see such distance.
but to stare forward at a looming wall. This machine, the claws beneath. Why travel all the way to the cut just to hunt it? Some songs. They include a refrain, the return of a past moment. It seemed fitting. You've hunted this thing before. Must have been 20 winters past. We were so close to bringing the claws to bay. Closer than anyone else ever got. We? Me and my friend. He was a chieftain of my Werak then, a skilled hunter. Every few years, the claws would emerge in a new location. I knew of 2 chieftains he'd sent to their burial pyres. My friend became the 3rd. This hunt, I had hoped to complete it in his honor. I teraz oczywiście, wiecie, macie to wielkie backstory tego gościa, epickiego łowcy, z takim szacunem, że ludzie wzywają go, jak tylko pojawia się jakaś groźna maszyna. I poluje na tą jedną maszynę od ponad 20 lat. Pogrzebała 3 wozów, których znał. Teraz Aloy ma dokończyć za niego ten rytuał, co by the way już jest absolutnie niesatysfakcjonujące z punktu widzenia pisania. Może powinni to ubrać, że będzie asystować mu w walce, czy coś takiego, whatever. Ale tak, teraz Aloy przyjmie ten obowiązek za niego i oczywiście, no, zabijemy go jak każdą inną maszynę. This is obviously important to you, Umnak. Are you sure you want someone else to take down this machine? No, I am no longer a match for the claws beneath, if I ever was. If I face it, it will kill me. Of this I have no doubt. The Banuk blood in my veins screams at me to take on the claws myself. But I must see it brought down. And dead men see precious little. All right, Umnak. I'll do what I can. I've no doubt you can do quite a lot. The stories say the claws beneath returns here only once every 6 winters. The whispers I've heard say it now makes its home on the northeast edge of the To coast. jest irytujące. Hunt well. Popatrzymy na mapę i zobaczymy, czy zrobimy tego questa. Ponieważ ja pamiętam... O, tak, on jest... O, jeju. Pamiętam, że dostanie się do niego jest irytujące i on ma jeszcze wieżę, która go wspomaga. Dobra. Przyjęliśmy questa, to go zrobimy. Nie jest to de facto, nie wiem, just a fetch quest. You're Aloy, right? My pop... Bergund, I mean, told me you might be heading up to see me. Varja. Pleasure. Hey, that spear is really something. You've customized her, haven't you? I've made a change or two. You've got an eye for weapons. I wish these Banuk agreed with you. I can't seem to sell scrap to a Glentalk around here. Everyone wants boring old bows and spears. I like the more unusual stuff. And the Banuk can get unusual. Like that spear Aratak hauls around. An ice rail. Ooh, or that weapon of Araya's? What I wouldn't give to poke around inside one of those. Feel the lightning on my fingers. Or inside of anything, really. Last commission I had was a month ago. A weapon that spat fire. That didn't go well. A tak, mam wszystkie 3. Der. I've got an ice rail, just like Aratak's. You want to take a look? Are you serious? Yes, I'd love that. Okay. Obvious design flaw. So if I replace these... Yeah, that should... Right. So, believe it or not, she's operating at, let's be generous, half her potential. What's with the she's? Oh, Pop says all weapons are girls. I don't think he realizes it's a compliment. Well, listen. If we had a Thunderjaw's mandibles to work with, her gears would be well and truly greased. And I know where to find one, if you want to go hunting with me. So, let's say someone you know happened to have a weapon like Araya's. You don't. See for yourself. Of course. Look at the... So the coils generate the spark, but the power source isn't even bolted in. I won't lie.
She's beautiful. But there's beautiful and then there's beautiful. What we need is a Stormbird Talon. Lightning flows over them like water off a goose. And I know where one is. Hunt it with me, I'll turn that weapon into your new best friend. And second best. A weapon that spits flame, huh? Like this one? I took this thing off an Oseram bandit. Think you could do anything with it? You got my forge fire back? Well, if you took down Olgrid and his goons for this thing, I guess she's yours now. Why don't you finish it for me first? Make her into the weapon she was supposed to be. Thought you'd never ask. I'm gonna need a bellowback snout. Any bellowbacks will do. Can you handle it alone? I think I can manage that. No, czyli to możemy de This facto... forge fire of yours. What do you need to A nie, aha, super. Nie mogę mieć tego wcześniej, bo dopiero teraz Alien może to zebrać, to jest idiotyczne. So I wiecie co? a Stormbird and a Thunderjaw? And you know where to find them. That's right. It's gonna take some traveling, though. We can find a Thunderjaw out in the valley meet, and a Stormbird roosts near the free heat. I'll pack and meet you out there. This'll be fun. Okay. Nie. I teraz... Nie wiem, czy chce mi się robić te questy. O, no, bo tak, oczywiście te wszystkie kuźwa stwory, one są... One są daleko. Oczywiście. I wiecie, z burzoptakami i z gromoszczenkami już walczyliśmy. I to jest w tym momencie takie... Pójdę, w sensie pójdę, teleportuję się, przejdę się kawałek i wrócę. I w przypadku wargi, whatever, nawet nie użyję tych broni. Dlatego łowcy jeszcze chce mi się to kind of robić, bo jest on sympatyczną postacią, ale ona już mnie irytuje od pierwszego zdania, więc wiecie co? Idźmy do końca. Nie chce mi się, po prostu nie chce mi się. Wolę ruszyć dalej i to dokończyć. Wiem, że i tak nie będę używał tych broni miotających, błyskawice, lód i tak dalej, bo po prostu nie są one fajne do używania. Wiecie, takie trochę dziwnie przekomplikowane i whatever, jak na przykład ten karabinek miotający włócznie czy coś takiego. No widać, że definitywnie Horizon to gra o lasce z łukiem, a nie o lasce z karabinem na włócznie. I te bronie będą takie na odwal, więc no nie jestem fanem, nie naprawdę. Więc po prostu pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. Stay prepared. Sharpen your spears. Should we not return, defending the cut falls to you. If our chieftain agrees with this course. Sounds like good advice, but let's hope it doesn't come to that. Chieftain? The weight of command is no small burden. I can see that. I take it you haven't spoken to Araya yet? Why should I? This is what she wanted. To return to Thunder's drum. It is her only care. So I should have known she would find a way to push aside my spear. After the Karja took my sister, not all of her came back. Tego gościa kurwa smutno się słucha, jakby... Holy shit. What happened to Araya when she was a captive of the Karja? As a shaman, she's adept with machines. Tracking them, stunning them. The Karja used her to capture them for the Sun Ring, where they were unleashed upon the innocent. They made her part of their blood sport. The shame she suffered beneath their pitiless sun. She survived. She endured. Endured by reminding herself of the spirit, her purpose. And now that's all she has. That's fucked up i teraz wymusza swoją zachciankę, swoje PTSD na wszystkich dookoła. To jest bardzo chujowa zagrywka. Absolutnie nie żal mi Aurei w tym momencie, bo no jakby... Okej, jakby masz problemy i istnieją sposoby, żeby je rozwiązać, ale nie musisz wpychać całego swojego waraku, całego plemienia w płonącą górę z maszynami,
tylko po to, żeby tobie było lepiej. Tell me what happened to the first expedition. Rhea led the way to the summit, but it was blocked by a great door, some kind of cauldron, new metal. We tried to break through, but it was unflinching. We were exhausted, no way forward and machines behind. I made the call to push back. It cost us greatly. But to remain would have cost us everything. I had hoped to never subject Araya to that again. What do you think is beyond that door? I do not know. That expanse of metal, that dead hum. Nothing sacred belongs there. Machines and death, that's what the mountain holds. Death for us or for the daemon. And if we do find the spirit? Then perhaps we should put it out of its misery. To jest w ogóle też ciekawe, że nazwa kocioł jest przyjęta w tym świecie. W sensie, wiecie, z perspektywy osób nie otwierających te drzwi, to wielkie metalowe wrota. De facto nie ma to nic wspólnego z kotłem. A jednak tak to właśnie nazywają. Kocioł. Ogólnie przyjęta nazwa. Chyba że kocioł ma jakieś znaczenie, którego, wiecie, ja jako kocioł rozumiem taki wielki garnek, basically. A jeśli jest inne znaczenie tego słowa, to ja go nie znam, a może ma to więcej sensu. Aloy, this is it. My chance to reunite with the spirit and perhaps to reunite her with the blue light. It's not a chance I would have had alone. I needed an outsider, someone ignorant of our ways, but no, not ignorant. Are you trying to thank me, Araya? Yes, of course. That's what you do. Untangle knots. Create possibilities. Thank you for making this pilgrimage possible. I only wish it had not been necessary to humiliate Aratak. No pewnie były na to sposoby, tylko no wybraliśmy akurat ten. He's earned the right. Stubborn as stone, but he's had to be. The war demanded it. And so have I. A tak, i zaczynamy właśnie elementy żygu fabularnego. To nie jest oczywiście koniec czy coś takiego, ale no bądźcie gotowi na kilka takich kółek do wygadania. Aratak told me you were a captive of the Karja for a long time. It sounded bad. For Aratak, it all comes back to that. He thinks the Karja changed me. They did not. They merely sharpened my focus. When all else is lost, you think about what's truly important. The spirit, the blue light, the beyond. And my brother, too. Every time I felt the chill northern wind, I thought of him, worried for him. What did the war do to Aratak? He cut away everything until only his true self remained. Unyielding ice. No Banuk has more sheer will. He fought the Karja for 1,000 freezing nights, yet always rallied his hunters at sunrise. It is said he endured 23 wounds in those years. His hunters counted them. He never complains of one. Instead, he complains that life with me is harder. He's right. What have I ever given him but struggle? Now that I'm chieftain of the Werak, I don't suppose I can order you to tell me about silence? Aratak would never have presumed to grasp for a secret of the Conclave, but you are not Aratak, and if you have dealt with Silence, your need is well apparent. Silence came to Ban-Ur from the distant north, a young shaman of the Owl's Watch, a remote Werak that rarely comes south to parley. Silence was a shaman. He was, or at least when we sent runners to ask the Owl's Watch, they said he was. His knowledge of the machines was beyond compare, and he was hungry to trade what he knew to the rest of us. It didn't take him long to gain the trust of the Conclave, and eventually, an invitation to attend. What about you?
Did you trust him? No. But he impressed me. He carried himself with poise and authority. I wanted to learn from him, but that was not to be. He was granted knowledge of our most sacred meeting place, the frozen caves of the Malmstrom, a month's march from Banur. He met with us there, as is custom at high winter. But when we next returned, the caves had been looted. Relics of the old world stolen. Holes cut in ice and metal. Yeah, that'd be Silence, all right. He vanished with the spoils. We sent our best trackers after him. None returned. And when we checked back with the Owl's Watch, those who had vouched for him were gone. As though he never existed. Some in the Conclave began to doubt he was even Banuk to begin with. And what do you think? He committed an unforgivable sacrilege. He's unscrupulous and dangerous. But also brilliant, skilled, and knowledgeable without equal. Except, perhaps, for you. Anyone else I would warn off, but you may be able to treat with him safely. Just don't lower your guard. I'll keep that in mind, Horea. Thanks. Po tym dialogu spodziewam się, bo jeszcze nie grałem i proszę tego nie psuć w komentarzach, to tylko moje gdybanie, że dojdzie do bezpośredniej konfrontacji w Horizonie 2 między Aloy i Silencem, no i z racji bycia główną bohaterką, Aloy najpewniej wygra tą konfrontację i to będzie dla mnie taki kurwa smutny moment. Nie smutny na zasadzie emocje, jakby o nie, Aloy musi zabić Silensa, tylko na zasadzie shit, własnoręcznie zabijam jedną z nielicznie dobrze napisanych postaci w Horizonie. I to przez smętną i nijaką Aloy. To wiecie, sól. What are we gonna find up there, Horea? Ruins, machines, and a door, like that of a cauldron. I have faith that you can find a way through it, Aloy. For beyond it lies the spirit. I know I can find her there. Though I do not doubt that Damon has tried to hide the way. It hasn't been easy for you, Horea. Getting back to this point. It was all to hear her voice again. This time, we both will. I'd like that. Are you ready then? Once we ascend, it will be hard to turn back. Dobra. Wspinaczka, let's go. Finally, we ascend. Ogień się gliczuje. How? I don't see a way up. Not up. Through. No, brother! To jak weszliście tam wcześniej? Aha. Czaję, dobra. To jest genialne. To jest prawdopodobnie najlepsze wykorzystanie motywu tych prymitywnych ludzi wchodzących w interakcję ze z futurystyczną, naszą technologią. Odprawiają rytuał z ogniem, ale przy okazji odpalają alarm przeciwpożarowy i drzwi się otwierają. Dalej nie wyjaśnię to w sumie jak tam weszli, bo ta ściana od ich wyprawy nie miała prawa się tak oblodzić, ale
to jest genialne. Remain calm and proceed to the nearest exit. I repeat, this is not a drill. So you see, Please remain I calm too can and call upon the proceed power to of the the old nearest ones. Nie ma się czym chwalić. Przez te wszystkie tańce i wasze miksy zrobiłaś odpowiednik dzieciaka z zapalniczką w ręku, który podpala właśnie alarm przeciwpożarowy. Used to be part of its domain. A fortress that defended humankind from terrible danger. Fortress. Looks more like a machine. Is that not fitting? Blue light often dwells in machines. Let's just hope that some remains here. Here, up and over. November 21st, 2064. It's been 3 years since I was last here, and 12 since I was running the place. Just a skeleton crew left, confused about why I'm here. So am I. Anita wants me to find a way to suspend operations for a while, maybe a long while, and I don't know why. But from the sound of her voice, it was something terrifying. I wish I could look into her eyes, ask her what the hell she's so freaked out about, but what else is new? When don't I wish I could look into her eyes again? Aloy? There are memories here. Messages left by the old ones. And you can hear them. I envy you. What did they say? I'm not sure yet, Arya. Tu jest drabina, a ja kombinuję. Miło, że ktoś odniósł się w sumie do tego, że właśnie że Aloy słucha tego wszystkiego. Co ja robię? Okej, dobra. A jest to czujka. Ładnie ułożone. At least we have the drop on them. No dobra, no to let's go. Tą czujkę może się odezwać. Oczywiście wszystkie są zdemonizowane, przez co nie możemy ich przejmować. To jest w ogóle, wiecie, kolejna taka mała rzecz. Największą siłą Aloy i to, czym wyróżnia ją wśród jakby setek innych ludzi z włóczniami i łukami, jest to, że umie dominować maszyny. To jest to, co wyróżnia Aloy na tle tego świata. To jest jej unikatowa cecha. A jednak nawet w DLC, gdzie jej moce są basically zblokowane, gdzie jej unikatowość nie istnieje, i tak Aloy jest, wiecie, robi wszystko. Nic jej nie zatrzymuje. Dalej! Aloy, no kurwa, wyciągaj tą dzidę, Chryste Panie. O, jest ich więcej niż myślałem. Kolego, jakby kamień nadleciał z drugiej strony. Nie będę ci wypominał, ale no, tak się kurwa nie robi. O mój Boże, i wdepnął we mnie. Nie wierzę, że jeszcze dźgnąłem tą jedną czujkę. O, dobra. Jezu, Aloy, wstań z kolan. Tak nie... O, nice! I mamy podwójny wybuch. Dobra. We must climb higher and our path will become clear. Teraz w ogóle czas się przyznać. That should do it.
George can finish your forge fire now. Proszę. Czas się przyznać, iż totalnie nie pamiętam, kto jest ostatnim bossem tego DLC. Pamiętam, że właśnie idzie się przez tą fabrykę i pamiętam, że ostatnia lokacja tuż przed dialogiem, o którym was ostrzegam przez cały czas, jest tam lawa. To pamiętam, ale nic poza tym. I tak, przez to, że ten odcinek był bardzo dialogaśny, to przedłużę go trochę dla was. Może pociągniemy do 400 minut. Tak, oczywiście, jako że to jest teoretycznie sekcja bez powrotu, w sensie do open worlda wracamy, jak skończymy fabułę, no to gra zasypuje tutaj skrzyniami i z wygodnie rozstawionym zaopatrzeniem. O! Chciałem powiedzieć, że to jest ostatnia lokacja, ale nie, to tylko czerwone światło, to nie lawa. We fought our way through there, but machines overcame us. We retreated, dropping supplies and taking losses. Now we must prevail, with only 2 warriors and a shaman to protect. Aloy is no ordinary warrior. And I can hold my own. And so... Well, właśnie przed chwilą o tym mówiłem. De facto w tym DLC, póki nie oczyścimy tego terenu z demona, Aloy jest zwykłą wojowniczką. Alright, I get the options. Now follow my lead. Jezu, jakby nienawidzę, kiedy Aloy patrzy prosto w kamerę. O Jezu, jest tutaj w ogóle ognisko, ale dziwnie. Może pójdziemy za Aureą. Nie dlatego, że wydaje mi się, że ma rację, czy coś takiego, ale dlatego, że wiem, że wiecie, kobiety w tym uniwersum radzą sobie lepiej niż mężczyźni, więc najpewniej jej plan zadziała. W dół? Stay down as we move through. Tak, czyli możemy po prostu rozpierdzielić wszystkich, ewentualnie możemy się przekraść. Zobaczymy, jak przekradanie nam tutaj wyjdzie w ogóle. Och, come on! Come on! Jebany złomiarz, jak zwykle złomiarz. Zawsze to musi być kurwa złomiarz. Widzieliście? Przyjął złomiarz, przyjął strzał za nękacza. Miałem idealnie wycelowaną broń i oczywiście, że przed kurwa kto? Złomiarz! Obsrany złomiarz, ostrzyje mu drąga. O, obaliłem go. Au. Jakby włócznia Aloy ma tak niesamowity damage w tym momencie, że strzelanie z łuku stało się opcjonalne. Naprawdę lepiej odturlać się i po prostu zadać mocny cios włócznią i to w zupełności wystarczy. No nic, skradanie się było fajne, ale o, przyszło więcej maszyn. Właśnie miałem powiedzieć, że oczywiście na dłuższą metę morderstwo okazało się szybsze, ale nie, bo przyszło więcej maszyn.
No zapraszam, zapraszam. Rozstawiłem niespodzianki dla was, pieski. O ile oczywiście Aratak kiedykolwiek postanowi na przykład, no nie wiem, o, fala dźwięku, przyciągnąć tutaj tych wrogów. A, pięknie, beautiful. Dobrze weszło. To nie trafiło w ogóle, a nie weszło. Aratak tak smutno się obalił, jakby się na skórce od banana potknął. Och, ta strzała wykręciła, żeby spudłować. Dobra. It's dead. Aha, a ty walczysz sobie z jednym złomiarzem. Co za idiota miałby problem z jednym złomiarzem? Also, te dwie maszyny wyminęły wszystkie moje pułapki. To jest naprawdę imponujące. Ogólnie mała rzecz, która mi się bardzo podoba, w sensie ogólnie wiecie, wizualia tej gry są dalej śliczne, uwielbiam je. Mimo tego, że kraj nie jest najciekawszym miejscem w tej grze, to kiedy rozstawimy minę zbliżeniową, ona robi taką małą, fajną dziurę w śniegu i ten śnieg jest tak pięknie oświetlony pomarańczowym światłem miny. Kocham to. There's a door up ahead. Refuge. We're almost through. Technically, I can't suspend the cooling system, but I can reduce the power draw, so that it'll be completely masked by the caldera. But masked from what? Firebreak has always been confidential for security reasons, but this would be excessive. Even for the dear departed Mr. Blevins. What could possibly have gotten Anita so worked up? Wow, prawie spadłem. A, myślałem, że to do odsłuchania, a to skrzynia z osobami oczywiście. Nie, żebym narzekał. No naprawdę, gra zasypuje mnie teraz tymi zasobami. Tak bym przypadkiem nie utknął, wiecie, w sytuacji bez wyjścia. Kind of, wiecie, szanuję to, bo to, wiecie, nie ma nic gorszego niż gra, która stawia was w ostatni gauntlet, wytrzaskuje was z... O, to jest ostatnia lokacja. Ze wszystkich zasobów i na przykład potem każe wam walczyć z gościem w wulkanie na noże. Aratak, Araya, you might see shapes drawn from light. Don't be alarmed. It'll take more than light to alarm me. Dosłownie, nie pamiętam dokładnie co się tutaj wydarzy, ale to jest miejsce ostatniej akcji i tu mamy drzwi do kotła i to koniec. Thank you for being here, everyone. I suppose it's not every day you get to have cocktails inside an active volcano, right? Unless you're George, and I can hardly blame him for drinking on the job. None of this would be here without our beloved director, Kenny Chow. So, here's to you, Kenny. You put a cork in the Yellowstone caldera. I'd say you deserve a margarita. Hold your glasses, everyone. I'd like to add something. This effort wouldn't have been possible without our lead programmer. Thank you, Anita, for bringing us our real mastermind, Cyan. I'll second that, Director Chow. All right, Cyan. What's our latest number? The current count is 1,654. Well, then drink up, everyone. Here's to 1,654 more years without an eruption.
It was the spirit. The old ones. I could only grasp some of what they said. You were right, Araya. This place was built to stop something terrible. And it worked. As for the spirit, I'm starting to get an idea of what it could be. The door is open now. We can get through. We should move on. Onto the No mountain. to ruszamy. Czyli tak. Ludzie zakorkowali wulkan. Through a lot of machines to get to that door. Znaleźli patent, żeby zrobić to bezpiecznie na lata. Aloy will see us through. Onward then. Our challenge awaits. The geothermal plant can be suspended. Cooling system masked. Massive challenges solved. So why am I so nervous about the next part? All I need to do is install this mysterious software and have a conversation. It's not even a human being, right? Znaczy, ja nie mylę się, prawda? To tak, to koniec tej mapy. Dosłownie nie mogę przesunąć tutaj dalej. Nie mogę przesunąć tutaj dalej mapy, więc to będzie chyba koniec? Tak, tu mamy zaporę. Tu już też nic dalej nie ma, więc tak, to... O ile nie dostaniemy po prostu nowej mapy, wiecie, lokacja się nie doczyta. Ale tak, chyba kolejny odcinek będzie ostatnim i tak, przed nami najwidoczniej ostatnia walka. I najwidoczniej to nie tak, że zapomniałem, że kim jest boss. Bossa nie ma. Boss jest wieloma różnymi maszynami, gdzie będziemy walczyć w ciężkich warunkach. Więc tak, to kolejny odcinek będzie ostatnim, chyba, ponieważ tak mówię, rozmowy po walce będą cholernie kurwa długie, jakby bardzo, bardzo długie rozmowy, więc raczej zacisnę poślady i po prostu zrobię to w jednym odcinku, jako że została nam prawdopodobnie walka i dialog, ale pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie walka, zobaczymy jak długi będzie dialog. Ale dobra, tyle ode mnie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, trzymajcie cieplutko, miłego dzionka i do usłyszenia w potencjalnie ostatnim odcinku Horizon The Frozen Wilds. Na razie.